Dzień dobry, witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a dzisiaj zapraszam do prezentacji jednej z najgorszych gitar, jakie miałem w historii tego oto kanału, czyli od Snakebite'a sygnatury Jamesa Hetfielda od ESP Ltd. A co tak dokładnie tutaj jest takiego mega kiepskiego? O tym dowiecie się oczywiście po czołóweczce. Także póki co łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Zaczynamy, a ja naprawdę jestem bardzo niemile zaskoczony tym instrumentem i wszystkiego. Już dowiecie się niebawem. Zostańcie ze mną, bo to będzie naprawdę może mało optymistyczny, ale ciekawy materiał. No dobra, jestem tutaj. Jak sami wiecie, staram się nagrywać materiały o gitarach, o które wy mnie prosicie, a zarazem też rozwijam swoje jakieś biblioteki wiedzy, jak również chociażby moją wypożyczalnię muzycznegraty.pl. Jest już na kanale materiał, jest też wypożyczalni fałeczka Kirka Hammeta. To też zapraszam Was do obejrzenia. No a dzisiaj nadszedł czas, zgodnie z Waszymi oczekiwaniami, na właśnie Snakebite'a. Pamiętajmy o tym, że mamy dwie wersje tej gitary. No jedna jest ta taka typowo ESP, która kosztuje ponad 20 000 złotych, a to jest wersja ESP Ltd robiona w Korei, która kosztuje 6500 złotych. Tak się właśnie zdarzyło, że jeden ze stałych klientów, który wcześniej miał przez pół roku moją fałkę, no zażyczył sobie, aby teraz pożyczać to. Stąd też moja motywacja, aby tą gitarę w końcu zakupić i mieć ją w ofercie. No i powiem Wam tak. Gitarka oczywiście przyszła do mnie, otworzyłem case'ik, mówię dobra, okej. Jest gitara, jest niepopękana, dobra. Odłożyłem temat, natomiast jak wróciłem spokojnie wieczorem do sprawdzenia tej gitary, mówię, trochę ją wyreguluję, ustawiam, tutaj ją biorę i tak zaczynam patrzeć i mówię, wiecie, ciemno było, trzeba było światło włączyć, mówię, OMG, gitara za 6500 złotych. I zobaczcie, teraz Wam daję, nie wiem, zdjęcia albo przebitki, już sam nie wiem co, w jakim stanie okazała się być podstrunica, takie łączenie tego boczku z podstrunicą w tej gitarze. No powiem Wam, że dramat. Po prostu dramat. Ja nie wierzyłem. Po prostu to, jak tutaj jest ten lakier położony, jakie są odpryski, jak to jest wszystko niedociągnięte. Przecież to wyglądało jak gitara, nie wiem, z D albo z E albo z F stocka, a nie pełnowartościowy produkt, a kupiłem ją jako nówka, pełnowartościowy produkt i powiem Wam szczerze, że kurde, nie jedna gitara za 3-2 tysiące, nawet te nasze słynne Harley Bentony za 1000 zł czy niższe, czy te kurde Washburny WS300 są lepiej wykończone niż to cudo. I mówię, ale jak to? Okej, no ja rozumiem, czasami zdarzają się jakieś naprawdę mega wtopy produkcyjne, co nie zmienia faktu, że no gitara ewidentnie wsadzona do pudła, klient jest, wysyłamy dalej i nawet nikt jakoś zbytnio w nią nie zajrzał pewnie od dostawy. Ale o tym jeszcze powiem Wam za chwileczkę. Tak samo tutaj kwestia na przykład lakieru na główce. No tak, naprawdę powiem Wam, że kiepściutko. No, oczywiście gitarkę kupiłem na naszym ulubionym sklepie, czyli na Thomanie. Chociaż to nawet w tym momencie nie jest istotne, bo zaraz się dowiecie dalszej części tej historii. No i napisałem do nich, słuchajcie, no jest taki temat, gitara jest w takim stanie, no, jest jakaś bida z nędzą. I dosłownie napisałem im, że, bo ja wiem jak procedura reklamacyjna w Thomanie wygląda, to na ten temat też już jakieś materiały chyba nawet robiłem. Bo po prostu stwierdziłem, że napiszę im, niech mi obniżą cenę. Ja tą gitarę zostawię, bo to, że jest brzydko wykończona, to nie zmienia faktu, że to
może być dobrze brzmiąca i naprawdę świetnie sprawująca się gitara, a kwestie wizualne, wiecie, jak ja siedzę w tym momencie, to nie przeszkadzają mi, prawda? Wiele osób ma relikowane gitary i brzydkie i na tym gra. I słuchajcie, Toman odpisał mi, że bardzo przykro mi, że ta gitara nie powinna tak wyglądać i żebym tam podejść tą sprawę do odpowiedniego działu. No i troszeczkę poczekałem. Ja im napisałem, słuchajcie, z grubej rury. Stwierdziłem, że nie chcę jakiegoś zwrotu typu 50 czy 100 euro, tylko napisałem, ja chcę 2000 zł. Jeżeli obniżycie mi cenę o 2000 zł, z 6,5 na 4,5 tysiąca złotych, no to ja tą gitarę sobie zostawię. Co nie zmienia faktu, że za 4,5 tysiąca, nie wiem, szechternika Johnstona, o, na przykład, to jest w ogóle Ameryka, to jest najgorsza chińska fabryka, jakbyśmy sobie jakość wykończenia gryfu mieli porównać. No ale mówię, no okej, tyle może jestem w stanie jeszcze przeboleć. Co prawda odpisali, że no nie ma takiej możliwości, albo zwrot pieniędzy, albo wymiana na nowy produkt. No dobra. Ale stwierdziłem, że jeszcze zrobię małe badanie. W ogóle ten materiał będzie długi i pewnie o samej gitarze powiem wam później, jak chcecie to sobie przewincie. Ale czas na te przygody. Natomiast stwierdziłem, że muszę jeszcze zobaczyć w innych sklepach. Przejechałem się i uwierzcie mi, że fizycznie obejrzałem 5 innych egzemplarzy. 5 innych egzemplarzy. I powiem wam, że w każdym z nich były może nie aż takie mega wtopy jak tutaj, ale większe bądź mniejsze po prostu babolki. A to właśnie jak jakiś kurde odprysk lakieru, a to dziura, a to jakiś pęcherzyk powietrza. A jak już znalazłem jakąś sztukę, która nie ma czegoś takiego, to ten jakby lakier został położony na niewykończoną wcześniejszą warstwę i są takie smugi, a to na przykład ta biała kreska oddzielająca, znaczy ta kreska oddzielająca biały gryf od podstrunicy na przykład jest krzywo. No ogólnie znędzą każdy możliwy egzemplarz. Troszeczkę zaczerpnąłem tematu, pogadałem z odpowiednimi osobami, jak się okazuje. Ja tylko mówię to, co bazuje na tym doświadczeniu i na kilku rozmowach. Jest to w jakiś sposób standard w tym momencie, jeśli chodzi o ESP LTD. Nie wiem, jeżeli tak, to bida z nędzą. Jak ja kupowałem swojego, nie wiem, Sterlinga Real 34 i miał mały odprysk, to kupiłem go jako bistoka chyba 1000 zł taniej. A tutaj podobno jest taki temat, że oni te gitary sprzedają jak lecą i nawet nie ma możliwości odwołania się jakiegoś rabatu. Chcesz to bierzesz, nie chcesz to nie bierzesz. I tyle. Wiecie, jakby to kupił jakiś... Nie chcę tutaj kategoryzować, ale ktoś, kto ma mniejszą wiedzę na temat gitar, ktoś nie wiem, początkujący, kto jest fanem metaliki, bierze tą gitarę i pewnie by grał, bo myślał, że tak musi być. No ale jak ja już mam zapłacić 6,5 tysiąca złotych za gitarę, to naprawdę, mimo że gitara może brzmieć fantastycznie, może być mega wygodna, no ale w jakiś sposób też chcę nacieszyć się tą jakością, tą pięknością wykonania. Teraz wiem, że zaraz się trafią osoby, które powiedzą, no 6,5 tysiąca to i tak nie jest gitara z półki premium i tak dalej, nie? No okej. Mam Meteorę za dychę, mam kilka Fenderów swoich też z wyższej półki. Ogrywałem sporo gitar lutniczych, które wcale nie są wybitnie droższe od tej gitary, chociażby fryty, które były na kanale. No i powiem wam, że no to już jest zawodowa półka, niewiele droższa od tego i jest w ogóle przepaść, jeśli chodzi o wykończenie. Więc nie wiem, o co w tym chodzi. Jeżeli wy macie jakieś większe doświadczenie na temat to, co teraz się z produktami ESP LTD dzieje, no to piszcie w komentarzach, niech tutaj całe społeczeństwo nasze gitarowe dowie się o tym, co jest. Po to, że my psioczymy na to, że w Fenderach jakieś babolki się zdarzają, to jest w ogóle nic. To jest w ogóle tyle Fenderów, co ja przerobiłem przez ostatnie parę lat, a jestem fanem gitar Fendera, to takiej tragedii w żadnej sztuce naprawdę nie widziałem. Naprawdę. A jeszcze śmieszniejszy jest fakt, że ludzie czasami psioczą w Harley Bentonach, że tu jest jakiś mały ubytek, czy coś takiego w gitarach za 500 czy tam za 1000 zł, nie? Przy czym jak ja miałem na przykład gitarę Harley'a, który miała jakąś taką
To był chyba ST Modern. Jakieś taki małą dziurkę w podstronicy. Napisałem do niej, że halo, tu jest dziurka, to przepraszamy i tam 150 zł rekompensaty mi zaproponowali, nie? A tutaj nic. Bierzesz, panie, albo nie bierzesz. No ale powiedzmy ten mało pozytywny aspekt kończymy. Zacznijmy przedstawienie tej gitary. Załóżmy, że gdzieś tam na świecie jest przyzwoita sztuka. W ogóle z Xantypem się nawet widziałem. I mówił mi, że miał taką gitarę w gitarowej mgrze ostatnio, bo wysyłałem mu zdjęcia, mówię, stary, zobacz co za beka. I mówi, że słuchaj, miałem tę gitarę w serwisie i była w porządku. Nie było takich w tobie, jak jest tutaj. Więc stąd moje przypuszczenie, że może to jakaś jednorazowa akcja. No ale jak łącznie 6 sztuk były tego typu, no czy trochę może lepsze niż ta, którą mam tutaj. Ostatecznie ja w sumie zamówiłem. Wybrałem jedną z tych 5 sztuk, które oglądałem i powiedzmy, że ma do mnie ostatecznie trafić, ale też miała jakieś mankamenty, no ale musiałem zdecydować, czy ma być tutaj, nie wiem, niedokładnie położony lakier u góry, czy ma być odprysk, czy ma być jakaś wniotka, nie? No, niezbyt fajny temat. No ale wracamy do samej specyfikacji tej oto gitary, bo jakby nie patrzeć, no jest to to może być jakieś czyjeś spełnienie marzeń i może oglądamy ten materiał, kiedy, nie wiem, firma wzięła się w garść i już wszystkie dostępne egzemplarze na rynku są spoko, ale mówię to, co jest na chwilę obecną lipiec 2025 i naprawdę nie opieram tego na jednej sztuce, tylko na 6 sztukach, które byłem w stanie zobaczyć. No plus ta 7, którą miał Xantyp, która była wyprodukowana parę lat wcześniej, więc może z jakiegoś innego sortu, nie mam pojęcia. Tak się czasami zdarza, że nie wiem, jest nowy pracownik, nowa gostek kontroli jakości albo nowa polityka firmy, że nie ma opcji na straty, nie ma czasu, macie każdą gitarę teraz robić pół godziny krócej i jest coś takiego. No a tak to poza tym, no to wiadomo, sygnaturka Jamesa Hetfielda. Mamy tutaj gitarę, która ma korpus z mahoniu, chociaż nie jest ciężka. Nie wiem, jak ją za bardzo zważyć. Ale po mojemu nie waży więcej jak 4 kg, nie wiem, 3,7, 3,8, coś takiego. Korpus z mahoniu, gryf, również profil gryfu mamy tutaj Thin U, chociaż mam bateria mi się wyładowała? Moje dzieci się bawią tą psówmiarką i po prostu zwariowała. Teraz jest dyskoteka tutaj, więc wam nie zmierzę tego gryfu. Najwyżej wam to wkleję później, chociaż tutaj nie jest grubo. Ze 22,5, może 3 mm, jeśli chodzi o to, co ja wyczuwam. A tak to poza tym mamy 22 progi, podstrunica. To jest palisander czy heban? Nie, heban, tylko taki trochę jaśniejszy. No o tym wykończeniu już wam mówiłem. Ogólnie progi są dobrze w miarę wypolerowane. Ale nawet tutaj jeszcze, to wam dam przebite, jak są siodełka podcięte, no to kurde, takie farfocle wystające w gitarze za 6,5 tysiąca złotych, no bida z nędzą. Poza tym, jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj wkurzyła, nawet mam niezakręconą, pokrywa do baterii. Powiem wam, że dali, no nie wiem, kilka milimetrów kable za krótkie i miałem straszny problem, żeby tą baterię wsadzić do gitary, po czym jak wsadziłem, to nie mogłem zamknąć klapki i ostatecznie w sumie przekręciłem tą baterię i ona siedzi, ale też tam symetrii za wiele nie zachowali. To albo macie przebitkę tu u góry, albo macie pełen obraz wklejony. To moja Celina nagrywała, więc może niezbyt dobrze wykadrowane. No to też tak trochę w takiej gitarze robi średnio. Mostek mamy tutaj Tone Prosa i klucze blokowane, również takie piękniutkie, z grawerem LTD. Gitara zrobiona w Korei, o czym już mówiłem. No i mamy tutaj dwa aktywne humbuckerki EMG, ale jest to sygnatura Jamesa Hetfielda, czyli nic takiego fabrycznego typowo. Trójpozycyjny przełącznik, 2 pokrętełka, przy czym to są oba głośności jednej przystawki oraz drugiej. Tutaj tonu nie mamy. No i tutaj w pakiecie, wiadomo, otrzymujemy case na gitarę, który jest ogromny, za to mega solidny.
dobrze dopasowany i dobrze wygląda, no ale no niestety to jest już jak trumna. Ciężkie, wielkie, wiadomo, taki case'ik też parę ładnych stówek kosztuje, jak nie tysiaka. No tak to co, czarny osprzęt. No gdyby nie to, o czym mówiłem, to tak to gitara wygląda naprawdę fajnie, spoko. Zresztą cieszę się, że jest biała, bo jeszcze jest wersja czarna, ale no nie tam czarna, jak już mam mieć Snakebite'a u siebie, no to niech będzie biały. Co prawda nie jest to ostatecznie moja wersja, bo ta odlatuje jutro z powrotem. Ale to jest też ten motyw taki, że w tym momencie nie jest istotne nawet gdzie tą gitarę kupujemy, bo najprawdopodobniej wszędzie jest taki jakiś fuck up w tym wszystkim, nie? Bo a propos dystrybucji tego, jak do wszystkiego podchodzą. Dobra, ale parę próbeczek mimo wszystko dla Was zagram. Metallica na klinie. Wiemy, żebyście chcieli to. Ale tego to nie będę grał przecież, no ileż można. Dobrze brzmi, jest okej, jest fajnie. Za to mnie powinni ukamieniować. Trochę. Strój trzeba poprawić. Wiem, że to takie niemetalikowe piosenki, ale po prostu metaliki dużo nie umiem. To mam zagrać Wam. Ale wiemy, że nikt nie kupuje tej muzyki do takiego grania. Tylko do takiego. Wiecie, ja ogólnie Metalliki dużo numerów nie znam. No tam jakąś jedną płytę miałem, coś tam kojarzę.
z waszego słynnego, jak to się nazywa? Nigdy się tego nie uczyłem, więc coś tam suchu tylko kojarzę. Pewnie nawet nie gram tego dobrze. Za to uwielbiałem No Leaf Clover i nawet jak robiłem film o Fauce, to został mi podkładzik, więc mogę wam zagrać z tym podkładzikiem fragmencik No Leaf Clover grany na tej gitarze i sobie możecie porównać właśnie do tej fałki. Nie, tak to jest dla mnie wygodniejsza na pewno. Nie jestem też na full rozkręcony, nie na full. To miałbym gain taki. Teraz jestem na Laneju i RT Studio tak na szóstkę. Coś tam, nie pamiętam też tego nawet. Ogólnie mi się podoba brzmienie tej gitary. Podoba mi się brzmienie, nawet tutaj jakoś wybitnie niewygodnie też nie jest. Te moje rzeczy mogę jakoś sobie pograć. A na dropie? Wiecie, co zagram.
No dobra, a w takim razie, jak ma się to cudo do kolegi, czyli do sygnatury Kirka Hammeta, czy Hammeta? Słuchajcie, akurat jest okazja, mam te dwie sztuki obok siebie, więc zagram wam. Ja tam dużo metaliki nie potrafię, ale ten chyba najsłynniejszy riff. Najpierw na jednej, potem na drugiej i posłuchajcie sobie, taka mała zajaweczka. A jak chcecie taki naprawdę duży materiał porównujący z wieloma próbeczkami, które się muszę nauczyć a propos tych gitar, to koniecznie piszcie komentarz. Jak będzie takich komentarzy 50, to taki film wam nagram. No i co, tak na początek, która wam bardziej odpowiadała? No ja oczywiście powiem, że mi bardziej odpowiadała biała, no bo po pierwsze jest biała, a nie czarna, po drugie jest fałka, to nie jest fałka, bo fałkę mi się bardzo źle trzyma. No ale mimo wszystko to nie jest główna bohaterka dzisiejszego materiału. Dzisiaj gadaliśmy sobie o tym. No powiem wam szczerze, że jestem ciekaw, jak tam wasze ESP LTD gitarki, czy zauważyliście właśnie jakieś babolki. Wiem, że ostatnio była jakaś promeczka na Tomanie. Jestem ciekaw, czy właśnie nie była związana właśnie z takim dość kiepskim wykończeniem. To czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie, im więcej będzie komentarzy, tym ta biblioteka tej wiedzy będzie tutaj dla nas coraz większa. A ja mimo wszystko przypominam o tym, że obie gitarki są, no zależy kiedy, ale teoretycznie dostępne na Overdrive, na muzycznegraty.pl w opcji wypożyczenia. Przy czym no, ta na pewno nie będzie dostępna do końca tego roku. To wam już gwarantuję, a tak na chwilę obecną jest dostępna. Znaczy wiadomo, że nie ta sztuka, tylko no, ten typ, bo sztuka będzie inna, nie? Także ja zapraszam was również do zapoznania się z ofertą muzycznych gratów. A cóż, to by było chyba na tyle w tym materiale. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję patronom kanału. Dajcie łapeczkę w górę, subskrypcję i cóż, linki do zakupów oczywiście tam wam wrzucę. A pamiętajcie, że kupując to czy cokolwiek innego z moich linków bardzo wspieracie również moją działalność kanału. Także tym, którzy to zrobili, mega dziękuję, a tym, którzy to zrobią, również serdeczne dzięki, ale co nie zmienia faktu, że możecie zajrzeć na Patronite i sprawdzić, jak tam możecie mnie wspomóc. A za to otrzymać ode mnie jakiegoś tam czasami prezencika, jakieś spotkanko, czy no głównie to dostęp do materiałów przed publikacją. To tym patronom powyżej dyszki, czyli już za 30 groszy dziennie udostępniam. Wszystkie nagrania dochodzą do was znacznie wcześniej. Także to by było na tyle. Dzięki, do zobaczenia, cześć, pa i czekam na wasze komentarze. Pa!